żeby się Pani starała o nowy lokal, jak Pani myśli? Czy Pani by wyraziła zgodę? A dzisiaj? No bo ja chcę Pani Renko dobrze. Projekt Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej jest realizowany przez Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich oraz organizacje pozarządowe. Projekt Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej jest realizowany przez Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich oraz organizacje pozarządowe pod merytorycznym nadzorem Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Projekt ten jest nowatorskim rozwiązaniem, ponieważ łączy w sobie wiedzę oraz doświadczenie z zakresu 3 sektorów. Administracji rządowej, która nadaje kształt podejmowanym działaniom, administracji samorządowej, która jest odpowiedzialna za podejmowane działania, oraz organizacji pozarządowych, które są kołem napędowym dla nowatorskich przedsięwzięć. Projekt Standardy usług pomocy i integracji społecznej jest realizowany przez zespoły eksperckie, w których skład wchodzą nie tylko eksperci, ale także osoby pracujące na co dzień w instytucjach i organizacjach pomocy i integracji społecznej. Natomiast wypracowane w ramach projektu standardy są dostosowane bezpośrednio do charakteru i potrzeb poszczególnych grup osób potrzebujących wsparcia, takich jak osoby bezdomne, osoby pozostające bez zatrudnienia, osoby starsze. Wszystkie rozwiązania wypracowane w ramach projektu poddane zostały testowaniu oraz weryfikacji, a także szerokiej dyskusji w ramach działań pilotażowych. Mamy nadzieję, że rozwiązania wypracowane w ramach projektu ukształtują nowy model instytucji oraz standardów usług pomocy w zakresie pomocy i integracji społecznej, dzięki czemu będziemy mogli powiedzieć o podniesieniu jakości usług, a także efektywności działań z zakresu pomocy i integracji społecznej. To jest to czy to? No nie wiem. Chyba ta nowa. Nie wiem, która właśnie. Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich jest liderem w projekcie Standardy Pomocy. Do lidera należy zarządzanie oraz kierowanie wszystkimi zadaniami. Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich podpisało 41 umów z poszczególnymi gminami na wykonanie pilotażowego wdrażania standardów usług. Kwota całego projektu wynosi ponad 170 milionów. Jest to największy projekt w Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich. Natomiast organizacja społeczności lokalnej pozwala spojrzeć na społeczność zupełnie inaczej. W tym kontekście terytorialnym mieszkamy wszyscy na pewnej przestrzeni. Projekt Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej jest jedynym przedsięwzięciem, które łączy doświadczenia i wiedzę administracji rządowej, samorządowej i organizacji pozarządowych w obszarze pomocy społecznej. Projekt Standardy Pomocy, a szczególnie ta ścieżka organizowania społeczności lokalnej, środowiskowej pracy socjalnej, był zainicjowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Departament Pomocy i Integracji Społecznej, a liderem jest Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich. Natomiast takim partnerem, partnerami, które już realizują to w praktyce, jest Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL i Instytut Spraw Publicznych. To jest partnerstwo, które właśnie nadaje temu rytm, pracuje, wypracowuje pewne rozwiązania modelowe, wdraża. Te spotkania z psychologiem, właściwie to jest pedagog, tak? Pan jest pedagogiem. Jak to spotkanie, już pierwsze problemy zostały omówione, opracowane? Tak. Żeście już podjęły jakieś działania? Tak już było. Tak, już żeśmy rozmawiali. Zadanie drugie, które nazywa się Działania w zakresie wdrażania standardów pracy socjalnej oraz funkcjonowania instytucji pomocy i integracji społecznej, jest realizowane pod względem merytorycznym przez 3 organizacje partnerskie. Jedną z nich jest Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych. Jest to Federacja Regionalnych Związków Organizacji Socjalnych, a także Stowarzyszenie Samorządowych Ośrodków Pomocy Społecznej Forum oraz Stowarzyszenie Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie Centrum. Taki skład partnerstwa służy międzysektorowej współpracy z przedstawicieli środowisk pozarządowych, przedstawicieli pracowników służb pomocy społecznej, a także środowisk uniwersyteckich, które specjalizują się w obszarze pomocy i integracji społecznej. I ta współpraca ma na celu wypracowanie, że tak powiem, najważniejszego celu tego projektu, jakim jest zwiększenie skuteczności instytucji pomocy i integracji społecznej
w rozwiązywaniu problemu wykluczenia społecznego. I działania zmierzające do tego celu w dużej mierze koncentrują się na po pierwsze opracowaniu profesjonalnych standardów pomocy, jak i ich pilotażowemu wdrożeniu do systemu pomocy i integracji społecznej. Krzyż, Derwin. Przyprowadzam też gości. Tak, bardzo mi miło. Tak, tylko kaleki takie, nie? Jakie kaleki? Proszę bardzo. Jednym z komponentów w realizacji projektu Standardy w Pomocy, w którym bierze udział 11 partnerów, jest komponent poświęcony bezdomności. Jego zadaniem jest przygotowanie, przetestowanie i wdrożenie nowych rozwiązań w obszarze bezdomności. Te rozwiązania są przygotowywane przez partnerstwo 6 największych organizacji, które zajmują się bezdomnością w Polsce. To jest m.in. Pomorskie Forum na Rzecz Wychodzenia z Bezdomności, to jest Stowarzyszenie Otwarte Drzwi, to jest Caritas Diecezji Kieleckiej, to jest Towarzystwo Pomocy imienia Świętego Brata Alberta, to jest Stowarzyszenie Monar, a także sieć Barka. To jest grupa, można powiedzieć, największych organizacji albo najbardziej doświadczonych organizacji, które świadczą usługi i zajmują się bezdomnością w Polsce. Oczywiście nie są to wszystkie instytucje, natomiast tutaj stanowi to jakąś tam reprezentację instytucji i organizacji, które zajmują się bezdomnością. Tutaj należy wyrazić uznanie wobec Ministerstwa Pracy, które zdecydowało się powierzyć przygotowanie nowych rozwiązań w zakresie bezdomności właśnie usługodawcom, to znaczy organizacjom, które oddolnie zajmują się tym problemem od wielu, wielu lat, czyli jakby nowe rozwiązania albo uregulowanie już istniejących rozwiązań oddane zostało tak naprawdę praktykom, wspieranych oczywiście przez badaczy, przez ekspertów także zewnętrznych. Zadanie zostało przekazane środowisku organizacji pozarządowych, głównie ze względu na to, że to później one mają realizować i wdrażać w życie nowe rozwiązania, nowe modele czy standardy pracy z ludźmi bezdomnymi. Tak więc siłą rzeczy po tej stronie są eksperci, są ludzie doświadczeni, wiedzą, jakiego rodzaju są problemy i deficyty w istniejącym systemie pomocy ludziom bezdomnym. Z drugiej strony z pewnością też chodzi o to, żeby nie narzucać, nie odgórnie szyć jakieś twarde, nowe rozwiązania, tylko w sposób elastyczny zaangażować organizacje po to, żeby się też czuły współtwórcami nowych rozwiązań. I to najprawdopodobniej spowoduje, czy w zamyśle ma spowodować jakby większą identyfikację. Sądzimy, że te rozwiązania po prostu będą lepiej uszyte na miarę potrzeb i ludzi bezdomnych, jak i organizacji, które świadczą pomoc. Głównym zadaniem projektu jest połączenie wiedzy i doświadczenia 3 sektorów: administracji rządowej, nadającej kształt podejmowanym działaniom, administracji samorządowej, odpowiedzialnej za podejmowane działania, organizacji pozarządowych, będących kołem napędowym dla nowatorskich przedsięwzięć. Standardy usług pomocy i integracji społecznej zostały stworzone przez zespoły eksperckie, których członkami byli zarówno teoretycy, jak i osoby na co dzień pracujące w instytucjach i organizacjach pomocy i integracji społecznej. A wypracowane rozwiązania są dostosowane do potrzeb konkretnych grup potrzebujących wsparcia. Wszystkie rozwiązania są testowane i weryfikowane oraz poddane szerokiej dyskusji podczas działań pilotażowych. Ich ostateczny kształt będzie zależał od wyników testowego wdrażania zaproponowanych rozwiązań. Dzięki wypracowanym w trakcie trwania projektu modelom instytucji i standardom mamy szansę na podniesienie jakości usług i efektywności działań pomocy społecznej. Projekt ten zakłada również spełnienie misji wizerunkowej w zakresie postrzegania instytucji pomocy społecznej oraz pracy pracowników socjalnych. Wykreowany przez media obraz nie oddaje w pełni specyfiki pracy instytucji zajmujących się pomocą i integracją społeczną. Ja myślę sobie, że już w trakcie samego projektu bardzo dużo się zmieniło, to znaczy środowisko organizacji, instytucji, które zajmują się bezdomnością. Ja to widzę w przeciągu 2 lat, bardzo się profesjonalizuje, to znaczy jakby poziom dyskusji o jakości pomagania, o jakości usług dla osób bezdomnych jest nieporównywalnie jakby wyższy niż jeszcze 3-4 lata temu.
widzimy, że powstają właśnie partnerstwa lokalne, samorządy otwierają się na współpracę z organizacjami, na współpracę także ze samym środowiskiem osób bezdomnych, wprowadzane są nowe usługi, tak więc już sam projekt niesie w sobie dużą zmianę dla chociażby tych gmin pilotażowych. A myślę, że po realizacji projektu, czy mam taką nadzieję, że zmieni się rzeczywistość w sensie prawnym, systemowym, że teraz rozwiązania projektowe staną się rozwiązaniami na stałe wpisanymi w rozwiązania prawne. Projekt Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.